Pierwszy filmie, co się pojawił na tym kanale YouTube, jak zapowiedział, że kiedyś Łopowia cały urzędnik państwowy musiał zbierać łogonki od kretów. Dzisiaj przyszedł czas na grobla. Dzisiaj przyszedł czas, żeby opowiedzieć o tych łogonkach. Niedawno w filmie zatytułowanym 29 wrzesień było o wielkiej powodzi w 1854 roku. Pod wrażeniem szkodów wyrządzonych przez żywioł mieszkańcy nadodrzańskich wiosek między Łopole i Brzegi zrozumieli, że grobla trzeba usypać wyżej i syżej. Postanowiono powołać stowarzyszenie, w które zrzeszać się chciały wioski Dobrzyn Wielki, Krościce, Siełkowice, Popilów, Klink, Rybną, Stare Kolnie i Stobrawa. Ustawa o powołaniu do życia tego stowarzyszenia podpisał 7 maja 1855 roku król, który własną osobą po powodzi odwiedził Krościce i Popilów. Dokument ten znajdzie w Geheimes Staatsarchiv w Berlinie. Zaczynał się on od słów Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen. Tu trochę pominiemy. Genehmigen wir hierdurch die Bildung eines Deichverbandes unter der Benennung Döbern-Ribniker Deichverband. Stowarzyszenie to miało na celu sfinansowanie tej inwestycji i późniejsze administrowanie nowej grobli, co dokładnie opisano w jego statucie. Status ten stanowił m.in., że paragraf 1. W Związku Wałowy zjednoczą się wszyscy właściciele ziemscy z prawostronnej Niziny Odrzańskiej, których działki w przypadku braku wału zostałyby zalane przy stanie wodnym 19 stóp i 6 cali, czyli 6,11 metra na opolskie dolny poziomie. Paragraf 2. Zadanie Związku Wałowego jest zbudowanie i utrzymywanie wału przeciwpowodziowego na wysokości 22 stopy, czyli 6,9 metra od opolskiego poziomu dolnego, które jest konieczne, żeby ochronić ziemię niziny przed powodzią i zatory zwrotne spowodowane wysokie stany Odry. Prace miały być wykonane przez robotników najętych za pieniądze z kasy spółdzielni. Kasa potrzebna do spłaty zaciągniętych długów na zapłata dla pracowników i odsetki za zaciągnięty dług miała być wpłacaną przez członków stowarzyszenia. Dla posesji podwórkowych, zagrodowych, dla najlepszych polów oraz do ziemi owsianej do zapłacenia była pełna stawka wynosząca na początku 5, a potem 6 srebrnych groszy za każdą morga rocznie. Za lasy, łąki, pastwiska i słabsze gleby ino połowa tej stawki. Wały miały być usypane według linii ustalonej w planie budowy, przygotowanej i zatwierdzonej przez odpowiednie urzędy. Chodziło o to, żeby zredukować i złagodzić zakręty wału, żeby osłabić siła uderzenia fali powodziowej w tych zagrożonych placach. Wysokość wału ustalono na 7 metrów. Pieniądze potrzebne na przeprowadzenie inwestycji w wysokości 84 000 talarów udostępnił w formie pozycji bank Städtische Provinzial Darlehenskasse z Wrocławia na 4,5% oprocentowaniu. Spłaty miały być rozłożone do roku 1892. Ponadto państwo dało 15 000 talarów bezprocentowo. Prace zaczęły się w czerwcu 1855 roku. Do tej roboty najmowało się kans ludzi z Krościc. Zachowało się też sporo notatków z dziennika budowy wału 27 stycznia 1856 roku. Według raportu za rok 1855 przy budowie wału dziennie pracowało średnio 290 do 300 pracowników. 4 grudnia 1856 według raportu za rok 1856 usypano ponad 4,5 km nowego wału i znormowano 11,5 km starego. Tak wielką inwestycja, przy której przez półtora lat robiło półset ludzi i którą miała być spłacaną przez 40 lat, musiała też być chronioną i strzeżoną przed zniszczeniem. Do tego powołano specjalny urząd zwany Deichamt. 28 maja 1856 roku opublikowano rozporządzenie policyjne, zatrudniono 2 dammajstrów, którzy mieli egzekwować te rozporządzenia, pilnować groble i jeszcze kans innych obowiązków spisanych tu w tej instrukcji dla mistrzów wałowych. Od kwietnia do września mieli oni robić po 14 godzin dziennie, a w pozostałych miesiącach od świtu do zmroku.
Wolne były ino niedziele. Chyba, że była taka potrzeba, na przykład jak spływały kry lodowe, albo przy wielkiej wodzie, to taki dajśmajster nie mógł się nawet oddalić od groble. Do jednych z wielu obowiązków takiego dammajstra było staranie się o to, żeby wybijać krety, które zyły w grobli. Potwierdzenie liczby wybitych kretów miało być dostarczanie do dajśamtu krecich łogonków.